No okej, zaczynamy dokumentację. To trzeba trochę zmienić czapeczkę. No okej, mamy budynek biurowy. On fizycznie jest bardzo fajnym budynkiem. I teraz my jesteśmy włączeni w status przebudowy, w odpowiedni status przebudowy. Jak damy sobie zastąpienia na żadne, to budynek wygląda tak. No? Przypominając osobom, które tego budynku mogły nie widzieć nigdzie, to jest budynek, który będzie zrobiony z Aquitona plus HPL tutaj, plus do tego mamy lampki, plus do tego mamy te wszystkie obudowy, które się tutaj pojawiają. Te drzwi się niedawno pojawiły, także jest tutaj dość dużo fajnych rzeczy. Ja pierwszą rzeczą, którą sobie zrobię, bo mogę sobie zrobić, zaznaczę sobie to wszystko i włączę sobie taką mega fajną funkcję w tym programie, jak przebudowa. I teraz te wszystkie elementy, które tutaj będą, ja sobie oznaczę jako istniejące. On sobie przemieli, dał istniejące. O co chodzi? W momencie, że ja sobie tutaj dam status przebudowy, one wszystkie mi się pojawią na czerwono. Co to znaczy? To znaczy, że ja w tym momencie kontroluję sobie, które z tych elementów są istniejące, a które są projektowane. I w tym momencie ja zrobię sobie jedną taką bardzo fajną, mogę sobie zrobić jedną taką bardzo fajną rzecz. Mogę sobie zaznaczyć te wszystkie materiały, które tutaj się pojawiają, czyli w tym momencie mam słupy. Normalnie to bym zaznaczył to w trochę inny sposób, jednak tutaj mamy dość te funkcje porozjabrywane. I teraz zrobię w ten sposób, że ja zrobię jako projektowane. I w tym momencie, jako że jesteśmy na tak zwanym etapie domyślnym w projekcie, w którym pokazujemy bardzo dużo, czy pokazujemy wszystko, ja się przeniosę na stan istniejący. Dzięki czemu wszystko, co jest projektowane, zniknie. Teraz, w momencie, że ja włączę sobie brak zastąpień, no to tak naprawdę będę widział, co wyłączam, a co włączam tak naprawdę. Te wszystkie elementy, które tutaj się pojawiają, to chyba też. Te wszystkie elementy, które tutaj są, ja będę włączał jako projektowane, bo one projektowane w rzeczywistości są.